tylną klapkę. Wyciągamy naszą baterię, kartę SIM i kartę pamięci. No i teraz zabieramy się tutaj do odkręcenia naszych śrubek. Tutaj odwracamy telefon na drugą stronę. I tutaj zobaczcie, mamy do odkręcenia jedną, drugą, trzecią i czwartą śrubkę. Odkręcamy je wszystkie. W tym przypadku są to śrubki gwiazdkowe, ciut mniejsze jak w Nokii 3310. Tutaj oczywiście delikatnie sobie odkręcamy, by je tutaj nie uszkodzić. Nie przykręcamy tutaj zbyt gwałtownie. I trzecia śrubeczka i tobie czwarta śrubeczka. Oczywiście pamiętajcie, bo w tym przypadku będzie dość spora ilość śrubek w tym telefonie, więc sobie odkładamy, ja mam, widzicie, matę magnesową. Tutaj w odpowiednie miejsce pokładajcie sobie tak, żeby później pamiętać, w którym miejscu była nasza śrubeczka, bo tu są różne wielkości, szerokości i tak dalej, i tak dalej. Teraz sobie podwadzamy nasz korpusik przedni tutaj wraz z przednią budową tu w tym miejscu. Tutaj zobaczmy. I tutaj sobie jedziemy po całej długości. O, jak widzicie teraz obudowa nasza przednia już samoczynnie tutaj odeszła. Nasza nakładka klawiaturki numeryczno-funkcyjnej. I teraz zobaczmy nasz tutaj wyświetlacz. Nasz wyświetlacz to jest płytka naszej klawiaturki numeryczno-funkcyjnej. I teraz podwadzamy nasz wyświetlacz. Najlepiej tutaj od samego dołu. Tutaj zobaczmy. Tutaj jest mocno tutaj spięte z tej strony i po drugiej stronie, więc tutaj uważajmy, by nasz wyświetlacz nie uszkodzić. Tutaj delikatnie u samej góry podwadzamy. Tutaj najlepiej pazurkiem, jeśli mamy, bo jakimś płaskim narzędziem plastikowym. Tutaj zobaczcie, puściło. I teraz oczywiście tutaj podwadzamy w tym miejscu nasz wyświetlacz. Odłączamy od płytki i wyciągamy go. Tutaj kolejnym krokiem będzie odkręcenie kolejnych śrubek. W tym przypadku zobaczmy, są tutaj ukryte śrubki. Tu jest jedna i tu jest druga śrubka. Są to te same śrubki gwiazdkowe, jak poprzednio odkręcaliśmy. I tu jest druga. I odkładam sobie na bok oczywiście w inne miejsce, bo to są całkiem inne śrubki, żeby pamiętać sobie. Teraz, żeby tą całą tutaj, widzicie, ramkę, co łączy nasz tył, wyciągnąć, musimy tutaj odkręcić z drugiej strony nasze śrubki. Tutaj tą jedną i tutaj tą drugą. Tu jest jedna i tutaj druga. Tutaj zobaczmy. I ponownie sobie odkładamy w inne miejsce te śrubki, by oczywiście pamiętać, by sobie nie pomylić. I teraz odwracamy nasz cały telefon i teraz zobaczcie, tutaj całość nam już puściła. I tutaj widzimy naszą taśmę. Taśmę od, tutaj w tym przypadku od naszej klawiaturki numeryczno-funkcyjnej. Tu mamy kolejną śrubkę do odkręcenia, w tym przypadku na płycie głównej. Odkręcamy sobie ją. Odkładamy jeszcze w inne miejsce. Teraz sobie podwadzamy tą całą nakładkę klawiaturki, tutaj QWERTY. Tutaj jest bardzo prosto, zobaczcie, sobie to może uda mi się w tym przypadku podwadzić pazurkiem. A jak nie, to podwadzę takim tutaj otwierakiem. Tutaj są zaczaski, tutaj jeden zaczask, zobaczcie, tu jest drugi, tu jest trzeci. I podwadzamy sobie tutaj po całej długości. Nasza nakładka klawiaturki.
I tutaj zobaczmy, już mamy prawie naszą tasiemkę, ale ona tu się chowa pod spodem. Tutaj zobaczcie. Teraz sobie odkręcimy jeszcze, tutaj zobaczmy, poszukajmy naszych śrubek. Tu jest jedna czarna w tym miejscu, następnie szukamy sobie kolejnej śrubki. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o płytę główną, więc sobie odkręcamy tutaj tą śrubkę. Odkładamy ją do tej śrubki, którą wcześniej odkręciliśmy tutaj u samej góry na płycie głównej. I teraz sobie jeszcze odkręcimy nasze wszystkie śrubki tutaj z tyłu. Pozostałe. Tu jest jedna, druga i trzecia śrubka. I wysypujemy sobie śrubki. Tutaj zobaczmy, śrubki są podobnej wielkości, więc sobie odkładamy na bok. To są takie same śrubki jak tu w tych miejscach, więc wkładamy sobie te śrubki do tych śrubek, które właśnie odkręciliśmy tutaj w tych miejscach. Jest ich wszystkich 5. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Takiej samej wielkości. No i teraz zobaczmy, możemy podwalić tutaj płytę główną. Tutaj sobie spróbujemy podwadzić w takim miejscu, by tutaj nie uszkodzić w ogóle żadnych elementów na płycie głównej. Oczywiście uważajmy na to. Może sobie tutaj spróbujmy, albo uważajmy na naszą tutaj taśmę główną, by ją nie uszkodzić podczas tego demontażu. Tutaj podwadzajmy sobie naszą płytę. A tu zobaczmy, tu mamy taką specjalną zatyczkę, która zasłania naszą tutaj tasiemkę. Zobaczcie, tutaj ona tak wygląda, więc sobie ją może już odepniemy, by nam po prostu nie przeszkadzała. I tak to wygląda, jeśli chodzi o ten model. Jest prawie w całości rozebrany. Tutaj płyta główna została nam do rozbiórki i podwadzamy sobie płytę tutaj w takich miejscach. Zobaczymy sobie tutaj pod naszymi portami. I tutaj zobaczcie, już nam wszystko bardzo prosto wyszło i zostały nam klawisze do wyciągnięcia. Tutaj klawisze dość mocno nam trzymają. Trochę się tutaj wcięła nasza płyta główna. Tutaj zobaczcie. Jak widzicie, już wszystko nam wyszło fajnie. I tak wygląda, jeśli chodzi o demontaż tej Nokii E75. Nie jest on taki banalnie prosty, troszkę wymaga tutaj zaangażowania, przemyślenia, żeby po prostu nic nie uszkodzić na tej płycie głównej i nic nie uszkodzić żadnego tutaj podzespołu. Tutaj mamy klawisze filmiku. Dzięki za oglądanie tego filmiku zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych ciekawych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!